I am a survivor of forced child marriage. I was forced into a marriage at the age of 15 by my father. I was 12. My parents and the people in the church around me told me it was God's will for my life. I was forcefully married to a 43-year-old man who had sexual assault charges pending, and I gave up my freedom for his. I had my first child at 15 and 3 by the time I was 22. The trauma of that child marriage has followed me my entire life. I was taken from California to Las Vegas to be married, and I escaped. Nazywają się Elizabeth, Sarah, Mandy, Genevieve i Katy. Długo milczały, ale w końcu postanowiły opowiedzieć swoje historie, żeby już żadna dziewczyna nie musiała przez to przechodzić. Kierunek Burbank i jego wielkie przedmieścia na północ od Los Angeles. Miasto postanowiło okazać wsparcie tym, którzy walczą o ochronę dzieci przed wczesnym małżeństwem. Według ONZ każdego roku za mąż wychodzi 12 milionów niepełnoletnich dziewcząt. Ale kto by pomyślał, że Ameryka wpisuje się w te statystyki? W latach 2000-2018 w USA zawarto prawie 300 000 małżeństw z udziałem nieletnich, głównie dziewczynek. Najmłodsza miała 10 lat. Ich mężowie to często dorośli mężczyźni. Dziecięce małżeństwo jest legalne w 40 z 50 stanów. Argumenty politycznych przeciwników bywają zastanawiające. Świadczy o tym niedawna dyskusja w rządzie Missouri. I just double-checked. You voted no on making it illegal for kids to be married to adults at the age of 12 if their parents consented to it. You said actually that should be the law because it's the parents' right and the kids' right to decide what's best for them to be raped by an adult. Okay? Do you know any kids who have been married at age 12? I don't need to. I do. And guess what? They're still married. I've heard you talk about... We współczesnej Ameryce można zatem otwarcie popierać dziecięce małżeństwa. Missouri zagłosowało ostatecznie za minimalnym wiekiem 16 lat, jednak 5 stanów wciąż nie określa żadnych ograniczeń wiekowych, w tym Kalifornia. Jest to niedopuszczalne dla przewodniczącej kalifornijskiej koalicji przeciwko zawieraniu małżeństw przez dzieci. For a state that claims to be a thought leader and most advanced in the country, its budget is bigger than some of the countries in the world. And for us to not even have a floor limit and allow child marriages at the age of 10, 12, 15 is quite shameful as far as I'm concerned. I, Nick Schultz, Vice Mayor of the City of Burbank, on behalf of Constantine Anthony, our mayor, recognize the... Zastępca burmistrza Burbank pojawił się tu, aby dać wyraz wsparcia w imieniu całej Rady Miejskiej. Jest przekonany, że Kalifornia, zazwyczaj postępowy stan w obszarze ochrony dzieci, musi nadrobić poważne zaległości. So thank you all for being here. When I'm not here at City Hall, I actually work as a prosecutor at the Department of Justice combating human trafficking, and you're all absolutely right. California is a hotbed for human trafficking, and this is one of the most effective tools to traffic children, and it's high time that we do something about it. Yes. Sarah i Mandy, które przyszły zeznawać w Burbank, są, jak same siebie nazywają, ocalałymi z małżeństw zawartych w bardzo młodym wieku. Zanim każda z nich powróci na drugi koniec Kalifornii, mają chwilę, aby porozmawiać. Mandy miała 12 lat, gdy zaręczono ją z chłopcem z kościoła ewangelickiego, a Sarę w ciągu jednego dnia wydano za mąż za nieznajomego, gdy w wakacje przebywała u ojca. Ona miała 15, a on 28. When my daughter was born, like something changed in me. I was 16 years old. I was still a little girl, and I would see kids my age, and they were walking to school, and I'm like, why can't I do that? I want to go to school. And I got pregnant again, and I love both my kids, but they were not by choice, and it was like, it felt like another nail in my coffin, and I didn't know how I was going to escape. I'm very grateful for where I am, because it could have turned out so much worse, you know, and also, as you said, to advocate for those who don't have the strength. Because I look back at that point and it's like, what if I just gave up? What if I just went inward and just accepted my fate? I don't even remember that girl. Yeah, I know. I'm still
still looking for that girl. Yeah. You okay? Oh yeah, I'm very good. Ponad 80% małżeństw dzieci kończy się rozwodem i cierpieniem. Dla tych bardzo młodych kobiet odzyskana wolność to tylko początek nowej walki, którą muszą stoczyć same. It's a continuous process of unpacking the trauma. And for me, I was a single mother at 23 of 2 children, very young, and I had to now navigate a world that I had no idea about. And I did end up homeless. I lived as a homeless person for 6 months, trying to get housing for me and my children, trying to fight, trying to survive. Dyplom zawodowy kucharza pomógł Sarze wtedy przetrwać. Potrzebowała 10 lat, aby stanąć na własnych nogach i odbudować swoje życie krok po kroku. Nie tylko powody religijne skłaniają rodziców do zmuszania nieletnich dzieci do małżeństwa. Czasami są to tradycje wywodzące się z obcych kultur, a czasami skrajne ubóstwo. Elizabeth Seton spędziła swoje dzieciństwo uwięziona w sekcie. Ma 56 lat i mieszka w Los Angeles. Postanowiła opowiedzieć swoją historię. W tym celu wraca do miejsca, w którym była więziona oraz do wspomnień swojego małżeństwa przymusowego, lecz legalnego w wieku 15 lat. It's just really traumatizing and emotional to go back to this place where so much happened. But it's for a good cause, you know? I mean, we have to stop child marriage in America. Elizabeth chce ponownie zobaczyć Marietta Hot Springs, piękny kompleks hotelowy, który zostanie ponownie otwarty w 2024 roku. To właśnie tam spędziła swoją młodość. To była wówczas sekta, a przywódcą był jej ojczym. My heart's racing a little bit. That's where the wedding happened, right there, in that building. Okay, let's do this. Ready? Oh my gosh. Hi. I used to live here. We just wanted to see the property. No, we're not allowed to let anybody through except those who are working on the property. Okay, so how do we exit? You can just make a U-turn up over here. Okay. Okay, well, this is it. You can see it really quickly. That's the building that I was living in when they tortured me, right there. That is the place. It's called the California building. Yeah. I think we should just try to go over there. Około 200 członków sekty mieszkało na terenie za tym ogrodzeniem. Kobietom zabraniano rozmów z gośćmi zgodnie z poleceniem guru. Buntowniczka Elizabeth nigdy nie zapomniała dnia, kiedy w wieku 15 lat jej życie zmieniło bieg. I was discovered in a darkened dining room area with my boyfriend that was secret. We weren't allowed to have relationships. And they would bring me to their staff meetings, and they called me a witch and a whore, and they tortured me in front of 150 people, and nobody stopped them. And then they basically said, you're the only way that you can become part of the community again is to get married. Mąż, którego jej wybrano, miał 28 lat. Po 4 latach Elizabeth przekonała go do ucieczki z sekty. W Irvine, na południowych przedmieściach Los Angeles, ta kobieta uaktywnia swoje kontakty polityczne. Rima Nashashibi naciska na politycznych przedstawicieli. Założyła organizację pozarządową, aby walczyć przeciwko dziecięcym małżeństwom, handlowi ludźmi i przemocy seksualnej. Recent research indicated that we had 23,588 child marriages in the state of California and 300,000 on a statewide level. Of stopping there. It's a very busy. Rima ma spotkanie z Coti Petri Norris, przedstawicielką stanu Kalifornia, która zamierza przedstawić projekt ustawy zakazującej zawierania małżeństw przed ukończeniem 18 roku życia. We can park here and we can go. To bitwa niełatwa do wygrania. Poprzedni projekt ustawy odrzucono w 2017 roku, ale sprzeciw nie pojawił się tam, gdzie się go spodziewano. Przeciwnikiem okazała się Amerykańska Unia Wolności Obywatelskich, a wraz z nią planowanie rodziny.
W imię fundamentalnego prawa do wszystkich wolności, włącznie z prawem do małżeństwa. Ich stanowisko od tamtej pory się nie zmieniło. California is one of only 5 states in the nation. One of only 5 states in the nation with no minimum age for marriage. Right. And I think that overwhelming progress that we're seeing made across the country is putting more pressure on California to act. Their opposition before was, if you're saying children cannot consent, Republicans are going to use that to roll back abortion. Right. But it's enshrined now in the Constitution, so I don't understand. I don't understand either, because there's a lot of things we tell 18-year-olds they can't do, right? But like I said, I really think that there's an opportunity for us to get this done next year. All right, grateful. Rima Nashashibi jest niezmordowaną obrończynią sprawy. Jej miejscem pracy są nie tylko biura wyborcze czy urzędy. Udziela się także w kościołach, meczetach i w środowisku młodzieżowym, w liceach i na uczelniach. Tego dnia została zaproszona do wygłoszenia prelekcji przed studentami Wydziału Pielęgniarstwa na Uniwersytecie Stanu Kalifornia. I wanted first to ask you, when can you vote? When can you sign a contract? 18. When can you go into a tanning booth? Also 18. And when can you drink? 21. Everybody knows that one. But you can get married at 11. Now, how shocking is that? What I'm saying is, we want to prevent them because some, yes, they love each other, they want to get married, but most are coerced. And so you can't say freedom of marriage. You had a comment? When you think about how different genders are raised, your little boys are taught, like, you're going to be the man of the household, you run the household, emotions are weak. And then females are taught to be the peacekeepers of the family, complicit, passive. And then when you have that society built on that, it's definitely where it starts too. You're absolutely right. Studenci wracają z formularzami do wysłania deputowanym, aby domagać się zakończenia małżeństw nieletnich w Kalifornii. Aktywistki z Kalifornii zbierają siły z nadzieją, że ich stan będzie następnym, który opuści nieprzykładne grono, które nie chroni dzieci. W 35 innych stanach częściowo wprowadzane są już przepisy, ale jeszcze nie udało się wprowadzić minimalnego wieku 18 lat. Tak jest w przypadku Indiany, stanu w regionie Midwest. Od 2020 roku minimalny wiek do zawarcia małżeństwa został podniesiony do 16 lat. Wprowadzono też kilka zabezpieczeń, takich jak różnica wieku między małżonkami, która może wynosić maksymalnie 4 lata. Od tego czasu liczba małżeństw nieletnich spadła o ponad 80%. Genevieve Meyer odegrała kluczową rolę w przesunięciu tych granic. Oto kolejna ocalała, która kieruje koalicją na rzecz zakończenia przemocy seksualnej i handlu ludźmi. Współpracuje ze wszystkimi służbami społecznymi i sądowymi w Indianie. Zaprosiła Saszę Taylor, również ocalałą, z wczesnego małżeństwa i byłą analityczkę FBI. Razem wymyśliły nowe szkolenie, unikalne w kraju. Polega ono na identyfikowaniu zagrożonych dzieci w społecznościach o obcych korzeniach kulturowych, gdzie małżeństwa nieletnich często pozostają niezauważone. Good morning, everybody. My name is Sasha Taylor. I was forced into a forced engagement, then a forced legal marriage to sponsor a visa, and then a forced religious marriage. Słuchają jej pracownicy socjalni, specjaliści od spraw dzieci i członkowie programu pomocy dla ofiar handlu ludźmi w Indianie. Na przykładzie własnej historii, na łonie rodziny pochodzenia pakistańskiego, Sasza wyjaśnia, jak pułapka zaciska się wokół dziewcząt. I go over to the house for dinner, everybody has dinner, and then they place a chair in the middle of the room, ask me to sit in the chair, and this lady I had never seen before walks over and says, "Is this okay with you?" And I'm like, is what okay with me? I still remember my grandmother was standing here, my mother was standing here, and I look up at them, I said, "Wait, what's happening?" And they go, "Quiet." And then she puts the necklace on me, and then everybody started hugging each other, and that was it. And that's how it happens. We have no voice, no choice. And I went quiet for many years.
I'm 15 years old. And so I just want to give you a picture through my example of what girls go through and why they don't speak up. To prawie dwugodzinne szkolenie służy opisaniu różnych tradycyjnych ceremonii, pojęcia zbrodni związanych z honorem w rodzinach, luk w przepisach imigracyjnych, które przyznają wizy małżonkom bardzo młodych dziewcząt. Są to cenne informacje dla tych, którzy na co dzień mają kontakt z młodzieżą. So I want to challenge all of you in this room to continue this conversation, to take a look at your screening tools, your intake forms. Is a question on there? What age were you first married? Simple as that. W nadchodzących miesiącach to Kathy poprowadzi to szkolenie dla innych grup w stanie Indiana. Family culture. Tego wieczoru to u niej na przedmieściach Indianapolis spotykają się 3 przyjaciółki. Kathy jest mamą 7 dzieci. 3 najstarszych pochodzi z jej pierwszego małżeństwa, zawartego w wieku 14 lat, w ramach fundamentalistycznej wspólnoty chrześcijańskiej. So that's Dom, that's Yvonne, that's Adam, my oldest son, Jessica, Bella, my youngest bio, that's Lena, the baby, and Levi and Jake. Okay. Thank you. I was 36 when I became a grandma. Paige? Wszystkie jej dzieci opuściły dom, a kiedy rok temu znowu się rozwiodła, Kathy zdała sobie sprawę, że po raz pierwszy w swoim życiu mieszka sama. Where? She is from Kentucky. W jej wspólnocie religijnej dla dziewczyn, nawet tych 14-letnich, zostanie matką i gospodynią domową było jedyną opcją. Kathy dorastała w strachu przed światem zewnętrznym, rzekomo diabolicznym i pod kontrolą swojego pełnoletniego męża. Nie ma pretensji do rodziców, którzy sami pobrali się w wieku 16 i 17 lat. Potrzebowała jednak terapii przez całe swoje życie, by móc przerwać spiralę traumy, która przechodziła z pokolenia na pokolenie. I thrive now because that's my choice. I'm not letting that hook me back there. I'm not letting that trauma. And I'm committed to doing that for myself and for my children and my grandchildren, especially my daughters and my granddaughters. It's hard. It's hard to face your own darkness. And I'm not going to do that by denying that there was times I was a crappy mom because because of whatever. Like I just was, because the trauma, there's no girl needs to be a mom at 15. Kathy w wieku 60 lat zaczęła nowe życie. W swoich podcastach opowiada o sile, którą w sobie znalazła. Fort Wayne to drugie co do wielkości miasto w stanie Indiana. Jednym z jego honorowych obywateli jest właśnie Genevieve. Mieszka i pracuje w Fort Wayne, a siła jej zaangażowania w sprawy społeczne i ochronę dzieci widoczna jest nawet na murach. I mean, it's quite the honor, to be acknowledged for the contribution and the work that we've done. Really, it's a community effort. So just reminding, when people come together, you can do amazing things. And it's also a little awkward. Yeah, I like it. It's pretty neat. Identyfikacja najbardziej bezbronnych jest nieustanną obsesją Genevieve. Z pewnością dlatego, że jako dziecko była ofiarą różnych nadużyć w skrajnie ubogim środowisku. Była molestowana przez 43-letniego sąsiada. Matka zmusiła ją do poślubienia tego mężczyzny, aby uniknął więzienia. Miała wtedy 15 lat. Ranę odczuwa do dziś. Nikt jej wtedy nie pomógł. Sama sobie poradziła. Od 15 lat wspiera ją jej drugi mąż Nick. I feel really bad for her. Mostly it's just like anger and rage for all the people who could have done something. I got kids, and if anyone ever tried, they wouldn't be walking. Za każdym razem, gdy będzie to konieczne, Genevieve będzie występować przed przedstawicielami różnych stanów. Musi wtedy zebrać siły, aby przypomnieć sobie mroczne momenty swojego życia. I do not enjoy providing my testimony, but I know how important it is. It's difficult every time, and you pour out the most painful and difficult time in your life to a room full of strangers,
and some of them care, and some of them don't. Sometimes when I'm like, I don't want to do this, it depends on kind of my emotional capacity of what I'm going through. Like if my teenager's making my life miserable, you know, I might kind of pull back a little bit. Na razie Genevieve doskonali swoją strategię, aby powrócić do zgromadzenia Indiany z nowym celem – zakazać zawierania małżeństw przed ukończeniem 18 roku życia. Wracamy na suche tereny południowej Kalifornii w towarzystwie Elizabeth na drodze do jej wspomnień. Długi, prosty odcinek w kierunku sąsiedniego stanu Nevada. Kiedy miała 15 lat, ojczym zabrał ją tam, aby poślubiła mężczyznę w jednej z kiczowatych kapliczek w Las Vegas. We were in a motorhome. We're driving this road and they were playing cards and they were making it like a fun trip. And I was looking out the window and I was feeling like I was being taken to my death. Elizabeth miała trudności ze znalezieniem Candlelight Wedding Chapel. Kaplica ślubów przy świecach została przeniesiona i ponownie złożona w muzeum na przedmieściach Las Vegas. I just can't believe that it's been 40 years since my wedding and that it's now a museum. Okay, so it's over here. Wow, there it is. Oh my God, look at that. It's so bizarre. Smaller than I remember. Okay, let's see. Do you see this? Unbelievable. This is the place. Look at this. Oh my God. We walked up here. I threw away the pictures because I didn't want to ever have to see it again, but I needed to see it. You know, I needed to see it. I want to go, I think. It's okay? Okay, let's go. I pushed down a lot of the emotions over the years in order to survive. And I didn't really feel it when I was in there as much, but now that I'm out, like I just want to go find him. I know he lives very close to this place. My stepfather, my ex-stepfather, who was my abuser and who forced me into this marriage, and I just want to attack him. I mean, like, that's how angry I am right now. I want him to know how much he hurt me. And I have his picture. And this is him, my stepfather, Jefferson Campbell, and he lives in this neighborhood somewhere. We have to find him. Jedyną wskazówką w tych poszukiwaniach był adres podany na stronie internetowej jej ojczyma. Okazał się fałszywy. Przez 2 godziny Elizabeth błądziła, nie mogąc go odnaleźć. Przynajmniej nie tym razem. Ostatnie 2 stany, które zakazały małżeństw przed 18 rokiem życia, to Connecticut i Michigan. Pozostało jeszcze 40 stanów, w których ocalone będą nadal opowiadać swoje historie, aby wszyscy nieletni byli chronieni przed zbyt wczesnym małżeństwem. Dopiero wtedy będą mogły zamknąć ten bolesny rozdział swojej historii.